Autorka świadectwa jest obywatelką Ukrainy, która zeznawała w sprawie o handel ludźmi. Nazywam się Maria Matwiejczuk. Jestem Ukrainką. Mam 28 lat. Mieszkałam w małej wsi. Mam mamę i babcię, 2 siostry. Jedna z nich ma niepełnosprawną córeczkę. Tylko ja jedna mogłam im pomóc, ponieważ nie założyłam jeszcze własnej rodziny. Mogłam wyjechać za granicę, żeby pracować. Do Warszawy przyjechałam 4 lata temu. Oczywiście przez agencję, której musiałam zapłacić pieniądze. Pracownicy agencji gwarantowali zatrudnienie i zamieszkanie, a co najważniejsze, dobre zarobki. Wszystkie pieniądze, które posiadałam, włożyłam w swój wyjazd do Polski. Przyjechałam z przyjaciółką, sytuacja której też była bardzo trudna, ona też z biednej rodziny. Obiecano nam, że pensja będzie wynosić $700. Pracować będziemy jako pomocnice kucharza, 2 dni pracy, a za mieszkanie nie będziemy płacić. Okazało się, że te wszystkie obietnice były oszustwem. Kiedy przyjechałyśmy na dworzec autobusowy, nikt tam na nas nie czekał, a obiecano nam, że odbierze nas kobieta, która zawiezie nas do miejsca zamieszkania i do pracy. Kiedy zadzwoniłyśmy do niej, podała nam tylko numer telefonu mężczyzny, który, jak stwierdziła, potrzebuje ludzi do pracy. Przyjechał po nas Jacek Koperski. Powiedział, że ma dla nas pracę. 6 dni pracujesz, 1 dzień masz wolny. Zarobki to 1800 zł i darmowe mieszkanie. Innego wyjścia nie było, ponieważ miałyśmy razem tylko 70 zł. Ulokowałyśmy się w mieszkaniu i na drugi dzień poszłyśmy do pracy. Pracowałyśmy jako kucharki w restauracji. Było bardzo trudno. Nie znałyśmy języka. Praca była bardzo ciężka, trzeba było rozładowywać duże dostawy, przyjmować towar, gotować. Nie było nawet czasu zjeść. Pieniędzy nie miałyśmy. Jedzenie kupowałyśmy z napiwków. Po przepracowaniu 1 miesiąca dostałam nieco ponad 300 zł, a moja przyjaciółka 270. Za miesiąc pracy. On powiedział, że to staż i że szefowi restauracji nie podoba się nasza praca, ale nic nam o tym wcześniej nie mówił. Najważniejsze wtedy dla mnie było przeżyć. Zmęczona byłam tak, że nawet nie miałam siły myśleć o jakichś dokumentach albo o zmianie pracy lub mieszkania. Pan Koperski wiedział, że my nie odejdziemy, ponieważ w naszym kraju sytuacja jest bardzo trudna, a my mamy tam rodziny. On sam robił dla nas wizy i karty. Od nas wymagana była tylko praca. Z restauracji, gdzie pracowałam, odchodzili nawet mężczyźni, ponieważ było im za ciężko pracować. A co powiedzieć o mnie? Pracowałam nieraz 13 dni pod rząd i miałam 1 dzień wolny, żeby się wyspać i uprać sobie ubrania. Nie znałam w ogóle Warszawy. Wiedziałam tylko, jak dotrzeć do pracy i z powrotem. Przyjaciół i znajomych nie miałam. Z powodu tak ciężkiej pracy w ciągu 2,5 roku byłam 2-krotnie w szpitalu. Czasem nie mogłam wstać z łóżka, nie miałam siły. Dziewczyny, z którymi mieszkałam, mówiły, że wyrzucą mnie z mieszkania, jeśli nie będę pracować. Temu, kto nie pracował, pan Jacek kazał natychmiast opuszczać mieszkanie i nie zajmować miejsca. Kiedy kobieta nie poszła do pracy, kazał jej iść nocować na dworzec autobusowy. Prosiłyśmy go, żeby nie wyganiał jej na noc, ale nie pomagało. Moje życie było istnym piekłem. Przecież wszystko zależało od niego. Kiedy wyjeżdżałam na Ukrainę, on nie dawał mi całej wypłaty. Zabezpieczał się, żebym do niego wróciła. A ja powinnam pomagać rodzinie i oddawałam im wszystkie zarobione pieniądze. W mieszkaniu było nas 5 osób. Czasem spałam na materacu w kuchni. Od niego nikt nie odchodził. Wszyscy uciekali, bo groził policją albo strażą graniczną. Ale w końcu zrozumiałam, że jeśli nie będę miała siły, to nie będę nikomu potrzebna. W tamtym czasie spotykałam się z chłopakiem, który zgodził się mi pomóc. Dosłownie uciekłam.
Zabrałam swoje rzeczy i przeprowadziłam się do innego mieszkania. Sytuacja temu sprzyjała. Pan Jacek wyjechał na wypoczynek do Dubaju. Zaczęłam szukać pracy. Pracowałam jako kucharka w restauracji. Chciałam złożyć wniosek o nową kartę pobytu, ale ja nawet nie wiedziałam, jakie dokumenty są do tego potrzebne, skąd mam je wziąć i co trzeba zrobić, ponieważ on przez 2,5 roku żadnych dokumentów mi nie dawał. W końcu zrozumiałam, że muszę iść do pana Jacka i prosić o dokumenty, które zostały u niego. Kiedy do niego przyszłam, nawet się nie zdziwił. Stwierdził, że wiedział, że wrócę. Cena za moje dokumenty wynosiła początkowo 3,5 tysiąca złotych. Tyle dostawał za miesiąc na mojej pracy. Tyle nie miałam. Wtedy on powiedział, że 2,000 złotych. Oddałam mu swoje ostatnie pieniądze, żeby zostać tutaj. Mama wyszła za mąż i dla mnie nie było już miejsca w domu. Pan Jacek złożył dokumenty. Znalazłam normalną pracę kelnerki u dobrych ludzi, którzy od razu dali mi umowę o pracę. Zmieniłam pracodawcę i wszystko miało być już dobrze. Ale to był dopiero początek koszmaru. Pan Jacek wszystko wycofał w urzędzie i groziła mi deportacja. Kiedy dzwoniłam do urzędu, mówiono mi, że wszystko jest w porządku, że po prostu jest duża kolejka. Później wyjaśniło się, że mam pełnomocnika, który decydował za mnie o wszystkim i to na jego adres przychodziły dotyczące mojej sprawy pisma z urzędu. Zrozumiałam, że on mnie oszukał. Kiedy zadzwoniłam do niego i powiedziałam, żeby oddał mi moje pieniądze, stwierdził, że niczego ode mnie nie brał i oddawać niczego nie będzie. Dla niego pracowała Monika Wraczek. Dzwoniłam też do niej, żeby oddała mi moje pieniądze, ale ona powiedziała, że pieniędzy nie ma. W tym momencie zostałam bez dokumentów i bez pieniędzy, a jeszcze do tego wszystkiego rzucił mnie chłopak. Wrócić na Ukrainę nie mogłam, bo po pierwsze nie miałam do kogo, a po drugie nie miałam pieniędzy. Byłam sama ze swoimi problemami. Zdecydowałam się na przekór wszystkiemu walczyć o swoje miejsce tutaj i o swoje życie. Przecież pracowałam dobrze, nigdy nie oszukiwałam ludzi. Wszystkiego dochodziłam swoją pracą i swoimi siłami. Wynajęłam adwokata, żeby mi pomógł. Znalazłam jeszcze jedną pracę, żeby uzyskać stabilność finansową. Z adwokatem pojechaliśmy do Straży Granicznej, żeby wyjaśnić, co można zrobić w mojej sprawie. Tam nas przyjęła dziewczyna, która skierowała mnie do Fundacji La Strada. Dzięki tej organizacji moje życie zmieniło się nie do poznania. Zaczęłam żyć normalnie. Jestem silną osobą, ale nawet silni ludzie mogą się złamać i pójść złą drogą. Dostałam szansę na rozpoczęcie nowego życia. I po raz pierwszy w ciągu moich wszystkich 28 lat byłam pewna, że nie jestem sama i że ze wszystkimi problemami i nieszczęściami można walczyć. Chodziłam na kurs języka polskiego, żeby dobrze rozmawiać i pisać, a także na zajęcia z praw człowieka, gdzie dowiedziałam się o swoich prawach. Psycholog, który pomaga fundacji, przywrócił mi wiarę w siebie i w ludzi. Zrozumiałam, że nie wszyscy ludzie są źli. Wsparcie jest bardzo ważne, bo samemu jest bardzo ciężko. Nabrałam pewności siebie. Wiem, czego chcę i co potrafię. Już nie boję się żyć. I wiem, że można żyć inaczej. Teraz, kiedy mam dużo dobrych przyjaciół, uprawiam sport i chcę się kształcić. Mam dużo energii do życia. Kiedy myślę o swoim dawnym życiu, to nawet nie wiem, dlaczego to wszystko znosiłam. Może myślałam, że to normalne i na nic więcej nie zasługuję. Bez pomocy Fundacji La Strada moje życie mogło wyglądać inaczej, a dzięki fundacji dostałam szansę na normalne i zwyczajne życie, na to, żeby być szczęśliwą.